Drugi sezon Powstania Smoków zapowiada się naprawdę bardzo dobrze i bardzo ciekawie, a może to być też sezon, który na zawsze zmieni Ninjago. Ninjago, jakie znamy, odejdzie w niepamięć i dzisiaj o tym porozmawiamy. Powstanie Smoków to dość specyficzna seria, bardzo różni się od poprzedniego Ninjago, tego jakiego znaliśmy do sezonu 15 Skrystalizowani i widać to gołym okiem. Poruszane są tutaj wątki zarówno z przyszłości, gdzie toczy się akcja serialu, jak i z przeszłości Ninjago. Coraz to bardziej dowiadujemy się nowych rzeczy, choćby o pierwszym mistrzu Spinjitzu, czy o mocach żywiołów. To, że pierwszy mistrz Spinjitzu nie stworzył tylko Ninjago, ale także kilka innych krain, a także to, że moce żywiołów pochodzą od 7 smoków źródła, to rzeczy, które dowiedzieliśmy się z przeszłości Ninjago w ostatnim sezonie, więc pytanie brzmi, czego dowiemy się w sezonie drugim. Osobiście jestem przekonany, że dowiemy się, w jaki sposób powstała pramatka, bo w końcu musiała się jakoś urodzić. Jej imię Firstborn samo nam to mówi, musiała się jakoś urodzić i pytanie brzmi jak. Być może smoki źródła mają taką moc kreacji, że są w stanie same tworzyć żywe istoty i w taki sposób powstał również Mały Raju. Myślę też, że dowiemy się kilku wiadomości o tych krainach, które stworzył pierwszy mistrz Spinjitzu, a przynajmniej o kilku z nich. Obstawiam, że twórcy rozłożą to sobie na kilka sezonów i wraz z kolejnymi będziemy te krainy po prostu poznawać. Będziemy mieli też postacie takie jak Smoczy Mistrzowie, którzy również istnieli już dawno temu i dzisiaj przyjrzymy się pierwszemu z nich, czyli Egaltowi. Informacje te jako pierwsze opublikował Ninja Adventures i pochodzą one z pewnej chińskiej, ale legitnej strony. Ninjago jest tutaj pierwszy raz ze Smoczym Mistrzem, chodzi oczywiście o Egalta. Aby zdobyć gong roztrzaskania i młot roztrzaskania, wystawi ninja i złoczyńców na ciężką próbę. Rozpoczęła się walka z Lordem Rasem. Oznacza to, że Egalt będzie taką postacią, która nie tylko będzie sensejem i mentorem zarówno ninja jak i smoków w drugim sezonie, ale także to on będzie miał dostęp do gongu i młota roztrzaskania i wystawi naszych bohaterów na próbę. Zarówno złoczyńców, jak i ninja i to, którzy tą próbę przejdą, będzie zależało od tego, kto tym gongiem będzie później dysponował. Jak wiemy, jest to broń Rasa, której używa do rozkazywania swojej wilczej armii, więc być może ninja będą mogli robić to samo, jeśli uda im się te mityczne narzędzia zdobyć. Sam wątek tych wilków jest naprawdę ciekawy, w końcu są oni doładowywani przez tak zwany krwawy księżyc. Samo to słowo krwawy do Ninjago chyba przyznacie, że troszkę nie pasuje. Krew Ninjago? No way. A jednak to się dzieje i tak będzie. Tak będzie, moi drodzy. Krwawy księżyc to rzecz, na której skupi się fabuła drugiego sezonu, a przynajmniej pierwszej części. Ninja będą podróżować do Dojo Cienia przez ten cienisty las i tak dalej, i tak dalej. Generalnie sezon powinien być bardzo dynamiczny. Pierwsza część powinna skupić się na walkach ninja z wilczym klanem, a druga przejdzie automatycznie do wątku z turniejem. Także tutaj nie ma miejsca na zapychacze, o ile w pierwszym sezonie jeszcze one były, tak tutaj wydaje mi się, że jest zbyt dużo akcji, zbyt dużo rzeczy do omówienia i na te zapychacze po prostu nie starczy czasu, dzięki czemu akcja będzie bardzo dynamiczna, co jest naprawdę fajną rzeczą, bo dawno takiego czegoś nie było. Taki sezon, gdzie ta akcja rzeczywiście taka dynamiczna była, trzymała ciągle w napięciu i tak dalej, to był sezon 5 Opętanie. Tam ciągle się coś działo i ludzie bardzo dobrze ten sezon zapamiętali, jest on jednym z ulubionych dla fanów, więc być może jeśli tutaj będzie tak samo i będzie to zrobione jednocześnie w dobry, przemyślany sposób, to ludzie również tak samo bardzo go polubią jak sezon 5. Do tego na pewno jeszcze poznamy jakieś fragmenty misji Cola z tych retrospekcji, dowiemy się co to za misja, w końcu ma być bardzo ważna dla całej przyszłości Ninjago, poznamy przeszłość Wildfire, moc Zeatrix, no naprawdę będzie tego bardzo dużo, a informacje, które poznamy, których się dowiemy, najprawdopodobniej zmienią Ninjago na zawsze. Powstanie Smoków, mimo tego, że jest nową serią, bardzo mocno sięga w przeszłość Ninjago, dopisując coraz to kolejną historię do tego, co działo się przed czasami obecnymi i tak też powinno być w tym przypadku. Koniecznie dajcie znać, co o tym sądzicie, tymczasem ja się żegnam i do następnego. Hej!